Czy da się zmienić wieżowiec w las? Za chwilę pokażemy Wam miejsce, gdzie udało się to zrobić. A następnie ruszymy do miasta słynącego z kilometrów zabytkowych arkad wpisanych na listę UNESCO i świątyni, która miała przyćmić nawet sam Rzym. Zapraszamy na wspólną wycieczkę. W kierunku świata nasze progi, w kierunku świata nasze drogi. Tak, pokażę, że masz piękny plecaczek, jesteś spakowany. Pięknie, Dawid. Też gotowi jesteśmy do podróży? Tak, dobrze. Jest fajna jedna rzecz, która tak mi się spodobało, że muszę Wam to pokazać. Przyjechaliśmy jeszcze w jedno miejsce. Ktoś już może wie, gdzie idziemy, patrząc po budynkach. Uwaga na samochody jeżdżące, ale coś tu jest tak fascynującego. Zobaczcie, co się wyłania. Ten budynek, no po prostu dla mnie to jest coś niesamowitego. Tu rosną normalne drzewa. Powiem Wam, że w takim to ja mógłbym bez problemu mieszkać. W tyle zieleni, to jest coś, co uwielbiam. I taki wieżowiec, sam zielony, to ja bym z chęcią tam wynajął sobie coś, zobaczę jak się mieszka w nim. No. Zobaczcie, podchodzimy pod ten budynek, już wszędzie tu się zielono robi. Zobacz, Dawid, do góry. Zobaczcie za mną, zielona ściana budynku. Tu już, tu jaka zielona ściana. To nawet rasa. No, to jest mniejszy trochę. Tak. Ale świetne. Tu drzewa normalnie rosną. A to dwa. Wow. Ekstra. Pójdziemy chyba tam do parku zaraz. Zobacz, jakie murale jeszcze tam są, Gosia. Ale tu wszędzie zielono tak oto. No, mega wrażenie na mnie to robi. Bardzo ładnie, ale no świetnie to wygląda. O, zobacz, możecie tędy trasą taką przejść specjalną. Jak? No, po kolei. Opa, dobrze. O, no. Stań na ten, Kacper, wejdź na to. Dwoma nóżkami, o. O, pięknie, mysza. Tamten to już pośmigał. Ekstra. Nazywa się to Bosco Verticale, czyli las piętrowy, wertykalny. Projekt architektoniczny, który został ukończony bodajże w 2014 roku. Są to właśnie dwie wieże. Są tutaj drzewa, krzewy, rośliny wieloletnie. Jest zaplanowane tak, że w różnych okresach roku one sobie kwitną, więc cały czas jest zielono i ładnie. Jest to projekt, żeby pokazać integrację, jak można przyrodę zintegrować z blokiem, z osiedlem mieszkalnym. W ogóle ta dzielnica, widać, tutaj jest bardzo taka proekologiczna, dobro natury, bo są różne tutaj inne obiekty. Tak. I co ciekawe, te drzewa, krzewy przyciągają różne owady, ptaki, nadają ciekawy mikroklimat w ogóle tutaj temu obszarowi Mediolanu. Więc ogólnie fajnie. Takie coś dla mnie nietypowe. Się zajarałem tym, pewnie niesamowicie widać to emanuowanie tym ekscytacją, ale tak to już jest. Że jak człowiekowi coś spodoba, to po prostu potem się nad tym mocno skupia. Ja tak mam przynajmniej i się tym tak jara, że
mógłby tam siedzieć i patrzeć godzinę na ten budynek. No, żegnam go, ale ty też? Oj, 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 oj. No i co? I ruszamy dalej sobie w trasę. Kierunek San Marino, ale jeszcze po drodze stwierdziliśmy, że zahaczymy o Bolonię, no bo duże dosyć miasto. Jest tam nawet chyba coś na liście UNESCO, jeśli dobrze kojarzę. W Mediolanie na liście UNESCO, z tego co wyczytaliśmy, to jest tylko ta Grazie, ten klasztor, ten kościół, tak? Grazie, gdzie jest ostatnia wieczerza namalowana, ten obraz na ścianie, mural, jak to tam zwał. Fresk to będzie odpowiednia nazwa. Mediolan jest wielkim miastem, więc na pewno no, to co wam pokazaliśmy to jest tylko jakiś tam szczątek jakichś głównych atrakcji, ale to jest mnóstwo rzeczy do robienia, więc na pewno jest to ładnym, zielonym miastem. Jest też taki okres, że jest bardzo zielono, więc ładnie to wygląda. No ale no jedziemy, no. Po drodze jeszcze kierunek Bolonia. No i dojechaliśmy, kochani, do Bolonii. Akurat znaleźliśmy jakiś parking sobie i idziemy. Nie będziemy długo tutaj chodzić, godzinka, dwie i uciekamy dalej do San Marino, żeby nie zastała nas noc, bo już jest prawie 15, więc idziemy, bo tak zobaczyć tutaj jakieś parę rzeczy głównych, bo Bolonia to też wielkie miasto, prawie 400 000, coś pomiędzy 350 a 400 000, nie? Więc duże miasto. Jeszcze chciałam dodać informację o parkingach, które zdążyłam wyczytać. W centrum Bolonii jest strefa ograniczonego ruchu, więc nie jest takie proste zaparkować samochód gdziekolwiek, jeżeli nie ma się specjalnego zezwolenia. Dlatego my zdecydowaliśmy się, że na parking taki podziemny, zorganizowany, ponieważ akurat on ma taką ofertę, że wjeżdżając tutaj nasz numer rejestracyjny jest zgłaszany do odpowiednich służb, że mamy to pozwolenie na wjazd i parkujemy tu legalnie, żeby nie grozi nam mandat. No, pamiętajcie o tym, jak samochodem tu będziecie jechać, bo to... W Mediolanie też były właśnie takie oznaczenia. No ale samochód mieliśmy z Mediolanu, jakby nie, tam było chyba Tak, od razu ale załatwione. warto na to zwrócić uwagę. No i złapał nas deszcz, zobaczcie. Wszyscy się zwijają. Mimo deszczu trzeba coś tutaj wejść i nagrać, więc zaczynamy od tego placu Independienta, czy jakoś tak. Piazza Agosto, to chyba tak się dokładnie nazywa. No tak. Jeśli chodzi o Bolonię, to Bolonia słynie z takich rzeczy jak najstarszy uniwersytet w całej Europie, który jest czynny cały czas. On w 1080 którymś bodajże powstał. No, ogólnie jest najstarszym uniwersytetem w Europie. Drugie, portyki, to takie zadaszone właśnie są miejsca jak tu. To są chyba te portyki, prawda? Więc jeśli chodzi o te portyki, pod którymi właśnie stoimy, to jest około 40 km. Zobaczcie, wszędzie one występują. Jest to właśnie zadaszone, gdzie są sklepy i tak dalej, więc nawet ten też może nie być taki straszny, bo sobie pójdziemy wzdłuż. I następną rzeczą, ciekawostką na temat na przykład Bolonii jest to, że ma 3 przydomki. Po pierwsze to jest, nazywana jest uczona od tego właśnie uniwersytetu. Drugim przydomkiem jest tłusta. To jest od bogatej kuchni, która tutaj występuje w regionie, regionalnej kuchni. I trzecim przydomkiem jest czerwona. I czerwona występuje często od dwóch rzeczy. Jedni mówią czerwona od dachówek, które tutaj są pokryte budynki, w większości są właśnie czerwone dachówki, a drugie to od politycznej strony lewicowej tutaj, że jest właśnie takie to miasto tak politycznie w tą stronę skierowane, więc takie 3 właśnie przydomki to miasto ma, jako Bolonia. Uczona, tłusta, czerwona. O, to taka ciekawostka na temat Bolonii.
A my? W którą stronę idziemy teraz? Tam i tam. Tam i tam. To idziemy. Zobaczymy, co nas czeka. Co mysza? Więc mimo deszczu może uda nam się nie zmoknąć. Chociaż tu już się, zobaczcie, chowają. No tak lekko kropi, ale straganiki już mogą zmoknąć. Więc zakrywają folią. Przygotowani są. A zobaczcie, ile ludzi jest. Więc zobaczcie, każda nawet ma jakąś rzeźbę, mają swoje. Zobaczcie, nawet przechodząc do innych budynków, te portyki tutaj się ciągną cały czas. Jest ich 40 km, więc mamy... Tu naprawdę można spoko czas spędzać, jak pada deszcz, bo... Albo jak świeci słońce. Albo jak świeci słońce, no. Można się tutaj schować. Bo tu już się pierwsza bazylika wynurza. Zobaczcie, jak te portyki się przedstawiają. Tu trzeba być cicho, tak? To była, kochani, katedra San Pietro, tak? Która mieści się w sercu Bolonii. Jest główną katedrą Bolonii i w ogóle ona powstała w 1100 którymś roku już. Doszliśmy teraz do tej katedry, ale znowu zaczęło lać. I jest też fontanna Neptuna. No nie mamy szczęścia dzisiaj do Bolonii. No i zobaczcie, poczekaliśmy trochę i znowu przestało padać. Idziemy. Znajdujemy się w tym momencie, wchodzimy na Piazza del Nettuno. Plac Neptuna, tak bym to nazwał. Który sąsiaduje z głównym placem, czyli Piazza Maggiore. No i jeśli chodzi o plac Neptuna, no to jak sama nazwa mówi, znajduje się tutaj ta słynna fontanna Neptuna. Zaraz wam pokażę. I można powiedzieć, że jak stoimy tutaj przy placu Neptuna, to zaraz dalej krok jest plac Maggiore, ten główny, który został wytyczony w VIII wieku, ale do niego zaraz dojdziemy. Co podobno pod którymś kątem, jak się stanie, to śmiesznie wygląda trójząb. Ale nie wiem pod którym. Chyba mam wrażenie, że czekajcie, pewnie będzie chodziło, że będzie miał... O, może pod tym. Chwyciłeś jakiś kąt? No chyba to chodzi o to, że mu za głowy wychodzą te trzy, jak tam staniesz na tamte rogi, takie rogi, tak.
No i ten plac tutaj Maggiore właśnie został wytyczony w VIII wieku. Wiesz? To już w VIII wieku tutaj sobie to te... I była to przestrzeń do handlu i spotkań publicznych. No, a to jest chyba przed nami ta Bazylika San Petronio. Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. A to jego życie było wyjątkowe. Muszę po polsku. Tego się nie spodziewałem dzisiaj. Właśnie zwiedziliśmy Bazylikę San Petroni na cześć tutaj władającego tym miastem Petroniusza. Jest to bazylika w stylu gotyckim, jedna z największych ceglanych budowli sakralnych na świecie. I co ciekawe, podczas jej budowy wychodziło na to, że będzie ona większa niż Bazylika Świętego Piotra w Rzymie, jednakże ze względów politycznych prace nad jej budową zostały przerwane. Widoczny jest na pewno niedokończona fasada tej świątyni, co spowodowało, że jednak jest ona mniejsza niż Bazylika Świętego Piotra w Rzymie. A my tutaj jesteśmy z boku, sobie stanęliśmy, żeby nikomu nie przeszkadzać. Tam widać ratusz. Idziemy. To jest chyba ratusz, Gosia. To, co tutaj widzimy, no to jest ratusz właśnie w Bolonii. W ogóle powiem wam jeszcze ciekawą legendę studencką z tego miasta. Za mną jeszcze widzicie ten bazylikę i plac Maggiore. Legenda głosi, że studenci zanim ukończą studia nie powinni przechodzić przez środek placu, ponieważ przyniesie im to pecha, więc możecie się spotkać z taką legendą tutaj. Chciałem wam pokazać, jakie wrota jeszcze tutaj do ratusza są. No i weszliśmy do środka. Potężne. No, mieli rozmach z budownictwem. Ładny placyk. Ratusz. O, zobaczcie też.
zegar, jaki tutaj, tu okien brak chyba nawet u nich. No, ale jeśli chodzi, to się nazywa to Palazzo di Accursio, jakoś tak? No jest znane jako również Palazzo Comunale. To jeden z właśnie z najważniejszych zabytków Bolonii, położony przy Piazza tym Maggiore, które widzieliśmy przed chwilą. No i co? XIII-wieczna jest ta budowla. Zobaczcie, jakie ławki stare. Wtedy można było powiedzieć, że złapać wilka. To jest fajny stół. O, a co to za... Widziałeś jaki nóż w środku? To już właśnie w XIV wieku został przekształcony na siedzibę władz ten budynek. Idziemy? Nie, dzieci się mogą. Jeśli taka jeszcze ciekawostka, tam jest wieża taka zegarowa, no to ona była jeszcze w XV wieku dobudowana, więc może będzie tak ją widać tam nad moją głową. A budynek, który widzimy tutaj przed katedrą, to jest tak zwany Palazzo del Podesta i funkcjonuje, powiem wam, też również długo, bo około chyba 1200 roku, jakoś tak. I to jest jeden też z ważniejszych takich zabytków Bolonii, właśnie położony tutaj przy placu Maggiore. No i jeśli chodzi o funkcję tego budynku, którego tutaj będziemy mijać, to była pierwsza siedziba władz, zanim ten ratusz oddano siedzibą władz. To był tutaj ten budynek jako pierwszy był siedzibą władz, gdzie urzędował wtedy taki najważniejszy taki urzędnik miasta, bo chyba wtedy to było tak nazywane, że najwyższy urzędnik miasta. Więc no, a wszystko było skupione blisko siebie, więc daleko nie trzeba było. Jak się nabroiło, to tutaj do bazyliki, na spowiedź, a potem z powrotem do urzędu. I tak się kręciło wszystko wokół tego placu. Jeszcze taką wam ciekawostkę powiem, że pod arkadami właśnie tego pałacu, tu po lewej stronie, znajduje się Voltone del Podesta, czyli sklepione przejście znane z niezwykłego efektu akustycznego. Jeśli dwie osoby staną w przeciwnych narożnikach sklepienia, jedna z nich wyszepcze coś w kierunku ściany, to druga usłyszy to wyraźnie mimo gwaru otoczenia. O, a tam mamy sobie takie małe uliczki. Tędy idziemy, chłopaki, tam. Kacper, tam idziemy. Tu widać wieżę z tego kościoła Świętego Piotra, San Petro, w którym byliśmy wcześniej. No i chyba wracamy sobie, jeszcze były tutaj takie dwie wieże, jedna większa, druga niższa, na którą jedną można było wejść. Ona ma, ile tam miała? Z Około 500 schodów. około 500 schodów. Ona jest tutaj zaraz po prawej stronie gdzie idziemy. Tu jest teatro również, Modernissimo, teatr nowoczesny. Ale tam w prawą stronę jeszcze właśnie można do tych wież dojść. Ale no po pierwsze, my z dzieciakami no nie będziemy wchodzić na wieżę. Dawid jeszcze jako tako dałby może radę, ale Kacpra trzeba byłoby wnieść. A też tak naprawdę trochę no śpieszy się nam. Chodź, teraz widać właśnie, zobaczycie te wieże. Proszę, tu. Tam na górę można wejść na tą wieżę. A obok jest niższa. Mama, coś pamiętasz o tych wieżach jeszcze? Oprócz tych Jedna jest troszkę krzywa. Aha. Więc idziemy do samochodu, bo jeszcze mamy z 2 godziny drogi przed sobą. To jak Ci się ten krótki spacer po Bolonii podobał? Był bardzo dynamiczny przez padający deszcz. Spoko. Faktycznie, no jest dużo właśnie sakralnych zabytków. Czuć taki klimat średniowiecza. Faktycznie starego miasta. No, ale warto na pewno zobaczyć sobie to. Taki spacer jest okej. No. I powiem Wam, że w życiu bym się nie spodziewał, jadąc tutaj, że dzisiaj trafię na polską mszę, nie?
No to tyle. Nie to, żebym nie wiedział, że są za granicą, bo już nieraz widzieliśmy, że na rozpisce, że Polacy mają swoją mszę, ale tak trafić akurat, nie spodziewając się tego, to jest jednak zaskoczenie. No, ale wracamy, bo mamy dalszą trasę i niech się dzieje. Przygoda. Ja muszę wam tak od swojej strony przyznać, że uważam, że to jest super miasto na City Tripa. Jest tu naprawdę dużo rzeczy. Mama zaraz będzie. Super miasto na City Tripa. Naprawdę uważam, że byłoby co robić w Bolonii. Więc tu ja sobie to chyba jako polecajkę może na przyszłość wrzucić gdzieś do Bolonii, na City Tripa weekendowego, jak nie będziemy mieli już co robić. No to jedziemy dalej.